Bum, cześć siemanko, z tej strony Patryk, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zbudujemy taki oto domek z cegieł, który jest widoczny na miniaturze i który widzisz teraz na swoim ekranie. Jeżeli już teraz ten domek ci się podoba, to doceń moją pracę zostawiając w pełni darmową subskrypcję, dołączysz tym samym do elitarnego grona moich widzów. Możesz również zostawić łapkę w górę i jakiś fajny komentarz, na który z pewnością ci odpowiem. Jeżeli chodzi o wnętrze tego domku, to jak widzicie będziemy mieli tutaj naprawdę sporo miejsca, zarówno na dole, tutaj mamy bardzo ładną antresolę, no i oczywiście na górze też naprawdę mamy sporo miejsca. Tu możemy sobie zrobić jeden pokój, tu możemy sobie przeciągnąć ścianę dotąd, zrobić drugi pokój, tutaj możemy mieć trzeci pokój na przykład. Po zejściu na dół tu możemy sobie, to jest idealne wręcz miejsce na kuchnię, tutaj jakiś duży salon, tu również możemy sobie coś zrobić, jakiś stół do bilarda ustawić na przykład w tej części, a tutaj sobie zrobić jakąś małą kanapę narożną. Wszystko zależy tak naprawdę tylko i wyłącznie od was, ale z pewnością miejsca wam tu nie zabraknie. Co więcej, nawet jeżeli by zabrakło, no to tutaj macie idealnie przygotowane miejsce pod to, aby zrobić sobie zejście na dół dokładnie w taki sam sposób. I tutaj u dołu sobie zrobić jakąś fajną piwnicę. I jak widzicie, wszystko będzie naprawdę spoko wyglądało, więc bez dłuższego przedłużania przejdźmy do budowania. Materiały w tym momencie wyświetlają wam się na ekranie. To są dokładnie wszystkie materiały, których potrzebujecie do zbudowania tego domku. Jak widzicie, trochę tego jest, niemniej moim zdaniem naprawdę warto to zebrać, żeby zbudować taki super domek z cegieł. Teraz z kolei wyświetlają wam się wymiary tego domku. Wszystko zawsze jest policzone w ten sam sposób, czyli dokładnie tak jak tu teraz mamy, na przykład odtąd, dotąd, odtąd, dotąd, odtąd, dotąd i tutaj na przykład w tym miejscu jest policzone odtąd, dotąd, odtąd, dotąd, odtąd, dotąd i odtąd, dotąd i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że rozumiecie. Bez dłuższego przedłużania zacznijmy może w takim razie budować. Na początku zróbmy sobie obramówkę dokładnie tak jak tutaj robimy, a jeszcze tylko dodam, że wejście znajduje się od tej strony tutaj w tym miejscu. Także na początku zróbmy sobie taką obramówkę dookoła, bo myślę, że od tego warto zacząć, żebyśmy mieli już tutaj ten element gotowy w taki oto sposób, bo to jest jakby baza naszego domku. Jeżeli chodzi o podłogę, to od razu możemy sobie ją wyłożyć. Podłoga będzie ze zwykłych desek lub jak wolicie możecie zrobić ją z czegokolwiek innego. Myślę, że naprawdę każdy rodzaj materiału będzie tutaj odpowiedni. Wszystko tak naprawdę jak zawsze zależy tylko i wyłącznie od was. Ja sobie użyję komendy, żeby było szybciej. Oak Planks. OK, mamy coś takiego i to jest nasza podstawa. Tu oczywiście możemy sobie zaznaczyć od razu dwa nasze filary, których nie było na wymiarach i które zobaczycie tutaj. Czyli odtąd robimy jeden przerwy i podnosimy sobie. Z kolei tutaj robimy raz, dwa i później raz, dwa, trzy odstępu i na czwartej kratce kolejne dwa filary. Znaczy kolejny dwupoziomowy filar. Teraz z kolei zaznaczmy sobie wszystkie okna, jakie musimy mieć na parterze. Czyli tak, o, tu na pewno będzie jedno okno, tutaj od tej strony robimy sobie 3, i tu będzie okno na 2, tutaj sobie przeciągamy i tu będziemy mieli okno w taki oto sposób, cyk, tutaj również będzie na 2, tutaj nie będzie okna, tutaj okno będzie, ale zaraz do niego przejdziemy, tutaj sobie zabudowujemy, tutaj będą drzwi, tutaj będzie okno narożne, tutaj myślę zrobimy sobie okno gdzieś w tym miejscu, tu z kolei będzie okno na raz, 2, 3, 4, dobrze zaznaczyłem? Na 3, na 4. Tutaj może od tej strony sobie zaznaczmy, bo tu będzie okno na pewno na 2, tu będzie okno na 3. O, to przepraszam, będzie coś takiego, jeżeli się nie mylę. Tylko jeszcze tu bym dostawił, chociaż nie, tutaj już nie ma co dostawiać. Robimy sobie to na wysokość 3, tu się wszystko zgadza, tu okno 3 na 3, tu będzie okno 3 na 5, z tego co się nie mylę. Bo tutaj będziemy mieli, tu jest raz, 2, 3, na czwartej będzie szedł dach. Ok, tu będziemy mieli coś takiego, tylko tutaj zrobimy sobie raczej w ten sposób, że będzie coś takiego. Tutaj będziemy mieli, myślę, w ten sposób. Ok, tylko na odwrót, widzicie? Tu będzie w ten sposób. I teraz nie pamiętam, czy to tu się zakręcało, na razie zróbmy tu. Ok, tu będzie okno przedziałka w tym miejscu. Tu będzie podłoga, tu będzie cyk, raz, dwa i tutaj będzie okno w taki oto sposób. Ok, to mamy tutaj to miejsce zrobione, przejdźmy sobie tutaj, tu robimy dokładnie tak samo, czyli tutaj na początku zróbmy sobie ten nasz parter, sobie to podomykajmy tak jak powinno być.
Ok, na początek w ten sposób. Wszystko dobrze nam się tu zamyka, elegancko. Tu możemy sobie przeciągnąć, zamykamy. Tu również sobie przeciągamy, tu okna będą w ogóle wysokie, te dwa tutaj, więc to naprawdę bez znaczenia. Ale zróbmy sobie to na spokojnie piętrami, żeby Wam też łatwiej było to później odwzorować. Elegancko mamy coś takiego i teraz w tym miejscu robimy sobie wejście na górę. Wejście na górę oczywiście robimy ze świerkowych półpłytek, czy raczej półbloków. Tu mi się trochę to chyba za mocno zrobiło. Czekajcie, tu będą schody. To jest 3. Wszystko mi się tu ładnie zgadza. No widzicie, tu źle postawiłem. Będzie cyk, 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 cyk. No i teraz mi się zgadza. I teraz tak, o, tu sobie podnosimy do góry, tu sobie podnosimy do góry na 3. Elegancko to sobie przeciągamy w taki oto sposób i to mamy zrobione. Przejdźmy sobie teraz tutaj, ponieważ tu nie tylko robimy w ten sposób, ale również tutaj tą ścianę podnosimy, tak jak będziemy mieli tam łącznie chyba na 8 czy na 9 wysokości, to tu będzie na 10 w tym miejscu. Tu będzie 10, czyli teraz mamy na równi z tamtym oknem. Popatrzcie sobie, tu mamy wszystko na równi. Wszystko się zgadza i to tak naprawdę jeszcze podnosimy ten fragment ściany o 1. W taki oto sposób i tutaj okno będziemy przesuwali w tę stronę, czyli tu będziemy mieli kolejne okno w taki oto sposób. Albo po tej stronie, po której chcecie, możecie to okno sobie przesunąć. U mnie to wygląda w ten sposób. Tutaj możemy sobie teraz to przeciągnąć. Ok. Tu będziemy sobie zamykali. Wszystko nam się ładnie, pięknie tutaj zgadza. Elegancko. Tu sobie również przeciągamy, żeby to ładnie wyglądało. Ok. No i teraz tutaj zaczynają się schody. Ponieważ tutaj jak idą te schodki, to tutaj musimy sobie to również wyciąć i zrobić sobie w ten sposób. I teraz tak o. Skoro mamy tutaj to zrobione, no to tutaj teraz robimy sobie od tej strony, będzie szło coś takiego. Tylko tutaj może ja bym to wyciął i też zrobił sobie w ten sposób. O, w ten sposób tu sobie podnosimy elegancko i tutaj sobie to przeciągamy w ten sposób i tutaj będzie nam to zakręcało. I teraz jak widzicie, tutaj pojawił się mały problem, ponieważ tu musimy zrobić jeszcze jedną ścianę. I tutaj z tej strony również musimy dostawić ścianę. I teraz tak o, tutaj tak możecie zrobić tak jak pokazywałem, czyli albo dostawić to, albo tutaj, możecie sobie to zrobić nawet ciut niżej, albo tak, ciut niżej, albo zrobić coś takiego, albo tutaj również to zakręcić. I ja sensu zakręcania tego nie widzę, więc tutaj sobie normalnie to rozwalam i zostawiam tak jak jest. I teraz tak o, w tym miejscu ponownie pojawia się kolejny problem, ponieważ tutaj moim zdaniem możecie sobie zrobić to w ten sposób, że tutaj tak o, tą jedną ścianę zostawicie, ponieważ tu i tak będzie szła ściana, a tutaj sobie zrobicie ładny, piękny parkiet na taras w taki oto sposób. Elegancko. I teraz na tym oprzemy naszą konstrukcję. I ja osobiście tak bym Wam polecał, żeby to zrobić, ponieważ to mocno nam to wszystko ułatwia. I tu sobie teraz przeciągamy i tu mamy wyjście na taras i jest to zrobione tak, jak byśmy tego chcieli. Przejdźmy teraz do tej strony. Tutaj, jako że tutaj będzie jeszcze daszek o 1 wystawał, to tą bryłę musimy przeciągnąć jeszcze o 1 w tą stronę. I teraz tak o, tutaj będzie szedł daszek i będziemy mogli sobie tutaj stąd przeciągnąć to i to przeciągamy sobie tutaj na równo z tym tak naprawdę. O. I tutaj będzie szła nasza ściana, nie? I teraz tutaj możemy sobie oczywiście dobudować dół w taki oto sposób. No i teraz pojawia się kolejny problem, ponieważ tutaj to musimy w tym momencie rozwalić, podnieść to na 3 i tutaj wyłożyć znowu deski. Dlaczego? Ponieważ tu będzie nam to inaczej bardzo źle wyglądało. I teraz tak o, tu sobie podnosimy cyk, robimy cyk i dostawiamy raz, dwa. W taki oto sposób. Teraz może zróbmy sobie na początku ten daszek, jaki tutaj mamy. Daszek robimy w ten sposób, że ja sobie tutaj zrobiłem coś takiego. Czekajcie, dajcie mi chwilkę pomyśleć. Tak, tu będzie szło w ten sposób.
elegancko coś takiego. Chociaż nie, to już będzie za daleko, to tutaj sobie zróbmy w ten sposób. O, teraz będzie dobrze. I tutaj zróbmy sobie coś takiego, pamiętając, że tu musi iść na 3. Tu z kolei również będziemy robili sobie to na 3, czyli robimy od razu coś takiego. No i teraz pozostało nam to jakoś sensownie połączyć. W moim przypadku będzie to powiedzmy tak, w taki oto sposób, albo możemy nawet to cofnąć o 1 i zrobić to tak. Zależnie od tego, jak uważacie. Ja osobiście zostawiłem to w ten sposób. No i teraz możemy sobie to podnieść tutaj na maksa. Tutaj zrobić okno jedno. Elegancko. I teraz tak o, tu będziemy mieć jedno okno. To okno będzie na 3. To okno będzie na 3 i tu będzie nam się to zamykało, albo możemy zrobić na 4 lub na 3 w taki oto sposób. Ja myślę, że raczej w tą stronę bym szedł. Teraz tutaj robimy cyk, elegancko, mamy na 2, domykamy sobie tutaj, no i tutaj ponownie robimy sobie okno, tylko w taki oto sposób, żeby nam to ładnie wyglądało. I tak naprawdę mury nasze mamy zrobione. Teraz tak o, pozostaje kwestia tego, czy chcecie mieć tutaj okno na równo z tym. Jeżeli takie okno Wam się podoba, spoko, możecie tak zrobić. Jeżeli Wam się nie podoba, to zaproponuję Wam coś innego. Możecie okno przesunąć w to miejsce, a tutaj sobie zamknąć. Kwestia tego, jak to wolicie zrobić. Jeżeli nie chcecie mieć okna od razu tutaj przy ścianie, to możecie sobie przesunąć w to miejsce. Jeszcze raz pokażę z tej strony. Ono na jedno nachodzi na to, nie? Tak, żebyście mieli punkt odniesienia. I teraz tak, o, tu oczywiście to musimy również sobie zepsuć, żeby móc sobie tutaj dobudować. Teraz może tak, o, ja zaznaczę, gdzie będziemy mieli antresole. Antresole robimy w tym miejscu. I tutaj dokładamy sobie dębowe schodki w taki oto sposób, żeby nam to wszystko ładnie współgrało. Jeżeli chodzi o zewnątrz, no to na zewnątrz oczywiście musimy jeszcze sobie dostawić jeden daszek, który będzie wyglądał w taki oto sposób i on będzie szedł nam ładnie tutaj wszędzie dookoła. Nic tutaj tak naprawdę innego nie musimy robić, tylko przeciągamy sobie ten daszek aż do tego momentu. W taki oto sposób. Przejdźmy w takim razie do zamknięcia tutaj wszystkiego, bo tu już mamy to ładnie, pięknie zrobione, ale to jeszcze nie koniec, ponieważ tutaj musimy zrobić sobie cyk, coś takiego. I tutaj, żeby nam to okno w miarę ładnie wyglądało, zrobić coś takiego, bo tutaj do tego poziomu będzie to okno nam dochodziło, nie? Ok. I teraz tak naprawdę tutaj możemy sobie wszystko ładnie wyłożyć, także to sobie wykładamy, już mamy pozaznaczane co, gdzie i kiedy musimy zrobić. Wszystko jest tutaj ładnie pozaznaczane. Ok, mamy to domknięte, no i pozostało jeszcze zrobić nasz dach. I teraz dach możecie zrobić na dwa sposoby. Możecie go albo zrobić z cegieł, albo tak jak ja z białego betonu. I teraz tak o, na początku tutaj sobie robię jeden świetlik. Dlaczego? Bo tak chcę. Tutaj robię sobie drugi świetlik. Dlaczego? Bo też tak chcę. Tutaj sobie chcę mieć świetlik kolejny i tutaj również chciałbym mieć sobie jakiś świetlik, taki troszeczkę większy bym powiedział. Tylko żeby to jakoś sensownie wyglądało, to tutaj zrobię sobie go w ten sposób. O, coś takiego, nie? No i tu sobie resztę wypełniam białym betonem, ponieważ chcę mieć biały sufit, żeby to ładnie wszystko wyglądało. Ok. Cyk, 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 cyk. I teraz po wejściu tutaj do wewnątrz mam fajny biały sufit, czyli taki jaki chciałem. Tu na narożniku stawiam sobie dodatkowo płotek. Tu również stawiam sobie płotek, żeby się ładnie, fajnie łączył. W taki oto sposób. I teraz tak o, jeżeli komuś tutaj ten wygląd nie pasuje, to możecie zawsze na to sobie położyć półpłytki ceglane. Jak widzicie, te półpłytki będzie widać tylko z tego poziomu, bo jak patrzymy od dołu, to tych półpłytek nie będzie widać. Nawet jak się oddalimy dopiero gdzieś na taką odległość, to faktycznie te półpłytki są zauważalne, a no to już naprawdę jest duża odległość i to się tak naprawdę zlewa. Więc jeżeli ktoś nie chce mieć od góry takiego białego, no to może sobie tutaj to wyłożyć półpłytkami. Mi to nie przeszkadza, więc zostawiam to tak jak jest. I teraz tak o, jeśli chcemy zrobić wejście, no to żeby zrobić wejście, no to tutaj sobie dostawiamy to jest glina? Mud brick, czyli to są chyba z błota, nie? Jak się nie mylę. Chyba, że się mylę, to mnie poprawcie. Robimy coś takiego, tutaj dostawiamy sobie cyk, cyk, cyk. No i tutaj również możemy sobie dostawić w ten sam sposób coś takiego, albo nawet żeby to się rozróżniało, to możemy zrobić tak, że tutaj będzie coś takiego i powiedzmy w ten sposób, nie? Albo po prostu to cofnąć o jeden
zrobić coś takiego i wtedy tutaj odtąd cyk, cyk, coś takiego. O, w ten sposób. Teraz to mi pasuje. Tak, teraz jest git. Teraz jest tak, jak chciałem, żeby było. Możecie zrobić coś takiego. Dodatkowo tutaj polecam Wam zrobić w ten sposób tutaj doniczkę i tutaj sobie posadzić jakąś roślinkę. Jak najbardziej będzie to fajnie wyglądało, ale to pokażę przy dekoracji. Teraz tak o, tutaj w tym miejscu robimy sobie parapet i ten parapet robimy w taki oto sposób, że przeciągamy sobie to tak naprawdę do tego momentu. Teraz tutaj ustawiamy sobie coś takiego, a tutaj możemy sobie dodać śnieg lub jeżeli śnieg Wam nie pasuje, to możecie dodać białe dywaniki, to ma imitować takie marmurowe parapety, nie? Takie cienkie marmurowe parapety. Tu oczywiście robimy sobie dokładnie tak samo, czyli cyk, 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 cyk. Tutaj oczywiście również sobie dostawiamy w taki oto sposób wszystko, żeby nam to ładnie wyglądało. No i tutaj ostatni, chyba nie przedostatni parapet. Robimy sobie w tym miejscu, również dodajemy sobie coś takiego. Tu jeżeli chcecie, możecie dodać, nie musicie, ja nie dodaję, bo i po co. Tu sobie dodaję oczywiście jak najbardziej w tym miejscu parapet i również dodaję sobie w ten sposób. Dobrze, czy jest coś jeszcze, co ja bym musiał Wam pokazać, co jest bardzo istotne na ten moment? Na ten moment nie, na ten moment możemy przejść do kolejnego etapu, czyli dekoracji. No i tutaj sobie dodajemy na pewno rynnę. Dlaczego by nie? Ja chcę mieć rynnę tutaj i dodaję sobie tutaj jedną rynnę. Drugą rynnę dodaję sobie w tym samym miejscu, tylko tutaj po tej stronie, robiąc 2 odstępy od okna. Coś takiego w ten sposób. Idąc od góry, tutaj dodajemy sobie oczywiście przeźroczyste szkło. W taki oto sposób, żeby tam ładnie wyglądało, żeby oczywiście to światełko nam wpadało do środka. Jeżeli chodzi o drzwi, tutaj dodajemy sobie drzwi. Ja to robię w ten sposób, że tutaj sobie zrobię o cyk, cyk. Tutaj oczywiście sobie łączymy. Tutaj sobie przeciągamy w taki oto sposób. Wypełniamy nasze okna. Z tej strony również. I tak naprawdę teraz nam pozostało tylko jeszcze wypełnić wszystkie nasze okna, także ja to teraz przyspieszę i wrócę do Was, jak wypełnię te okienka wszystkie pojedyncze. Ok, i wszystkie okna mamy już wypełnione. Co dalej zrobić? Dalej trzeba to jakoś wszystko fajnie podekorować. I teraz tak, o, ja sobie tutaj dodaję jedną latarnię w taki oto sposób. Tutaj dodaję sobie tak. Tu możecie również sobie dodać w ten sposób. Tutaj możecie dodać sobie, załóżmy, jedną niżej. I w taki oto sposób oświetlić sobie jeszcze, bo dlaczego by nie. No i tutaj oczywiście w tym miejscu, tu lub tu, również możemy sobie dodać jedną latarnię. W taki oto sposób. Tutaj oczywiście sadzimy sobie pierw krzaczka i dodajemy liście takie, na jakim biomie jesteśmy. Pamiętajcie, żeby te liście zawsze były odpowiednie do Waszego biomu, nie? Tutaj i tutaj również sobie oczywiście dodajemy jedną roślinkę. Tutaj sobie przeciągamy żywopłot w taki oto sposób. Tu zostawiamy. Tu dokładamy sobie, bo dlaczego by nie. Możemy nawet o jeden dalej wypuścić, nic to nam nie robi. Co jeszcze? Na pewno dodajemy sobie latarnię, ale dodajemy jedną latarnię tutaj, tu w odpowiedniej odległości od śniegu, żeby nam się przypadkiem topić nie zaczął, pamiętajcie tylko. Coś takiego, no i tu również możemy sobie jeszcze jedną dodać, bo dlaczego by nie, niech już ładnie to jest oświetlone. Teraz zróbmy sobie ścieżki. I teraz jaki jest mój pomysł na tą ścieżkę? Tutaj ja sobie zrobiłem coś takiego, że tu będzie to skręcało w tą stronę i będzie sobie tutaj gdzieś szło w taki oto sposób, natomiast od tych schodków będzie to sobie szło w tę stronę. Ok. To będzie sobie szło gdzieś tu, ale dodatkowo będzie można przejść tutaj naokoło jakoś w taki sobie oto sposób do tego miejsca i tu dzięki temu mamy jakąś taką swego rodzaju wysepkę, możemy to jakoś ładniej przerobić. Wszystko kwestia dopasowania, żeby to nam fajnie wyglądało, jakoś możemy sobie, o, teraz myślę, że wygląda to całkiem spoko. No i oczywiście dokładamy sobie tutaj ścieżkę, bo dlaczego by nie. Dostawiamy sobie ścieżkę. Ok, mamy coś takiego, no i pozostało nam dodać troszkę roślinek, kwiatków i tak dalej, bo oczywiście jak każdy mój domek, ten też lubi roślinki. Nie wiem, co ja mam z tymi roślinkami, ale ja ogólnie lubię, jak właśnie dom jest, wokół domu jest tak dość zielono i mamy
coś takiego. I teraz zobaczmy, jak to się prezentuje na biomie już takim gotowym, wkomponowany tak typowo w jakiś świat. Jak widzisz, domek wpleciony w krajobraz prezentuje się naprawdę niesamowicie, więc nie tylko na płaskim świecie będzie wyglądał super, ale również wpleciony w wybrany przez Ciebie biom. Jak zawsze kwestia tylko dobrania odpowiednich dekoracji wkoło domku. Tak jak mówiłem na początku, jeżeli ten domek Ci się podoba i doceniasz moją pracę, to w tym momencie zostaw darmową subskrypcję z dzwonkiem, dołączając tym samym do elitarnego grona moich widzów. Będzie to mega pomocne, jeśli dodatkowo zostawisz łapkę w górę i komentarz, na który z przyjemnością Ci odpowiem. Z mojej strony to już wszystko. Bardzo Ci dziękuję, że oglądasz mnie do samego końca. Życzę Ci miłego weekendu i do zobaczenia w kolejnym odcinku już w piątek. Siemano Rapajos i ja. Cześć!